Rozwiązywanie równań minimum w 3 krokach. Pierwszy zestaw z podsumowania, czyli i liczby całkowite, i ułamki zwykłe, i ułamki dziesiętne. Zaczynamy pierwsze 12 zadań. Proszę bardzo, pierwszy przykład. Czego się tu najpierw pozbędziemy? No tego x się pozbędziemy, no bo tu jest 1x, a tu 2x. Odejmujemy od obu stron x, czyli po lewej stronie odejmujemy x i po prawej stronie odejmujemy x. 2x minus x to jest x, zostaje 3. Tutaj x się zniosły, zostało nam minus 3. Teraz pozbywamy się tej trójki, odejmując 3 od obu stron. Odejmujemy od lewej i odejmujemy od prawej. Po lewej zostaje nam x, a po prawej minus 6. No i pierwszy przykład na rozgrzewkę prościusieńki. Drugi przykład. Proszę bardzo. No tym razem musimy się pozbyć tego, co mamy tu w mianowniku, czyli 2 i 1/100. Czyli mnożymy obie strony przez 2 i 1/100. Lewą stronę mnożymy. I prawą stronę też mnożymy. Lewa strona skraca nam i zostaje 18,62 plus x, a po prawej stronie, jak wykonamy to mnożenie, 2 razy 2,1 razy minus 1,2, to wyjdzie nam minus 2,412 tysięcznych. Czego teraz się pozbywamy? Tej liczby, żeby został nam sam x, czyli od obu stron odejmujemy 18,62. Od lewej strony odejmiemy, oj tutaj x mam napisać przecież najpierw, 18,62 i od prawej strony też odejmiemy 18,62. Po lewej stronie się zniosło, został x, no a po prawej stronie zostaje nam, jak wykonamy to odejmowanie, 21,32 tysięczne. No i to jest nasz wynik. To jest rozwiązany drugi przykład. Trzeci przykład. Kolejny przykład. Co tu musimy najpierw zrobić? No, najpierw usuniemy sobie to mnożenie przez minus 2/3. Jak? Dzieląc oczywiście przez minus 2/3. A pamiętamy, że dzielenie przez ułamek to jest nic innego jak mnożenie przez jego odwrotność, czyli będziemy mnożyli przez minus 3/2. Mnożmy zatem minus 3/2 razy minus 2/3 x plus 2/5 po lewej stronie i minus 3/2 razy 5/6 po prawej. Tu nam się wszystko ładnie skraca. Minus razy minus daje plus, więc zostaje nam x plus 2/5. Po prawej zaś stronie 1/3, 2/3. Oczywiście minus zostaje. I teraz 1 razy 5, 5 w liczniku, 2 razy, tutaj 2 trójki, 2 razy 2, 4 w liczniku, czyli tutaj mamy minus 5/4. Teraz musimy się pozbyć 2/5, odejmując 2/5 od obu stron. No to odejmujemy sobie od lewej strony i oczywiście od prawej strony. Odejmijmy. Po lewej stronie, jak odejmiemy, zostanie nam czysty x, a po prawej stronie, co my tutaj mamy? No trzeba to sprowadzić do wspólnego mianownika. No to wspólnym mianownikiem jest 4 razy 5, czyli 20. I teraz na krzyż mnożymy 5 razy 5, 25, 4 razy 2, 8 dwudziestych, czyli razem jest minus 33/20. Czyli inaczej, no napiszmy to sobie, minus 33/20 lub jak wyciągniemy całość, no to 1,13. Wynik gotów. Kolejny przykład. Popatrzmy, co tu mamy. No, trzeba spod x zabrać tą 7. Mnożymy zatem razy 7 obie strony. No to 7 razy x7 dodać 7 razy 1/4 równa się 7 razy 5/6. 7 się skraca, zostaje x. 7 razy 1/4 tu nic nie poradzimy. 7 razy 1 więc mamy 7/4. Po prawej stronie też nic nie poradzimy. 7 z 6 się nie skraca, więc 7 razy 5 w liczniku mamy 35,6 w mianowniku.
Teraz trzeba się pozbyć tego, czyli odejmujemy 7/4 od obu stron. Odejmijmy. Od lewej strony odejmuję i od prawej strony też odejmuję te 7/4. Po lewej stronie znikło, został nam x. No i po prawej trzeba niestety sprowadzić to znowu do wspólnego mianownika. 6 i 4, jaki mają wspólny mianownik? Najmniejsza wspólna wielokrotność 12. 6 w 12 jest 2, więc licznik mnożymy przez 2. 35 razy 2, 70 dwunastych. 4 w 12 jest 3, więc 3 razy 7, 21 dwunastych. No i jak wykonamy to odejmowanie, to nam wyjdzie 49 dwunastych. Proszę bardzo, 49 dwunastych, czyli inaczej 4,1/12 i to jest nasz wynik. I następne. Czego się tu najpierw pozbywamy? Oczywiście spod kreski ułamkowej tego -8, mnożąc przez -8 obie strony. -8 razy x przez -8. I teraz prawa strona. Oj, tu mi się równa się napisało. O, tak powinno być -8 razy x plus 4, czyli inaczej -8x i -32 po wykonaniu tego mnożenia. A tu się oczywiście skraca. Po lewej zostaje nam x. No po prawej mamy to -8x minus 32. Co robimy w takim razie? No powiedziałbym, że musimy przenieść x na tą stronę, gdzie jest więcej xów. A gdzie jest więcej twoim zdaniem? Tutaj, bo tu jest 1x, a tu jest -8. Pamiętaj, 1 jest większy od -8. Więc pozbywamy się -8x z prawej strony. Jak? Dodając 8x do obu stron. Proszę bardzo, dodaję do lewej -32 i tu plus 8x. I po prawej mam 1 plus 8, 9x, a po lewej mi zostało -32. Teraz wystarczy tylko podzielić obie strony przez to 9. No to dzielę 9x przez 9 i -32 przez 9. 9 się skraca, zostaje nam x, -32 przez 9. No to jest po prostu 32 dziewiąte, czyli -32 dziewiąte, czyli inaczej -3,5 dziewiątych. I koniec tego przykładu. Następny proszę. Proszę bardzo, następny przykład, gotów. Zanim zabierzemy się za rozwiązanie, wykonajmy to dodawanie, bo zobacz, tu są dwie liczby. Dodajmy te dwie liczby do siebie. Jak je dodamy, to się okaże, że to jest równe 17 i już mamy krótsze równanie. To jest tak naprawdę 17 plus 2x. Ładniej? Ładniej, prawda? No to teraz co robimy? Najpierw przeniesiemy sobie, tu mamy 1x, tu mamy 2x. Po prawej jest więcej, więc zabieramy z lewej strony x, odejmując x od obu stron. Proszę bardzo, odejmuję od lewej x i odejmuję od prawej. Po lewej zostaje mi 2,25, a po prawej zostaje mi 2 odjąć 1, to jest po prostu 1x. Teraz muszę się pozbyć elegancko tego. Oj, przepraszam, tu jest plus. Tej 17, odejmując 17 od obu stron. No to odejmuję 2,35 odjąć 17 po lewej i po prawej też odejmujemy 17. 17 się po prawej znoszą, zostaje x, a jak wykonamy sobie to odejmowanie, to się okaże, że wynik jest równy minus 14,65. Ready. Następny. Cóż tu najpierw atak? Oczywiście atak na tą trójkę spod x, czyli mnożymy obie strony razy 3. Proszę bardzo. Najpierw lewa strona razy 3 i teraz prawa strona razy 3. Tu się skraca, zostaje x, 3 razy 4, 12. Tu też się skraca, 1, 2, czyli 5 drugich. Teraz pozbywamy się tej dwunastki, odejmując od obu stron. Odejmuję od lewej i oczywiście odejmuję od prawej. Po lewej zostaje mi czysty x, a po prawej mi zostaje, od razu widzimy, 19 i 1 druga. 9 i 1 druga, bo 5 drugich to pamiętaj jest
2 i 1 druga, więc to, co tu mamy napisane, to jest tak naprawdę 2 i 1 druga minus 12. Jak wykonasz sobie to odejmowanie, to wychodzi elegancko minus 9 i 1 druga. I następny przykład. Proszę uprzejmie. Czego się najpierw pozbędziemy? No x mamy tylko po lewej stronie, więc to, co im towarzyszy, czyli te 44 musimy zabrać z lewej strony. Skoro tu jest ujemne, to my dodajemy 44 do obu stron. Dodajemy zatem do lewej x dodać 44 i do prawej dodajemy 44. Po lewej stronie się zniosło, zostało nam minus 12,76 x, a po prawej jak wykonamy to dodawanie, to się okaże, że to jest równe 76,56. Co teraz? Musimy się pozbyć od tego mnożenia. No to dzielimy obie strony przez 12,76. Proszę bardzo, lewą stronę dzielimy przez minus 12,76 i prawą takoż dzielimy przez minus 12,76. Po lewej się skraca, minus przez minus daje nam dodatni x, a po prawej, jeżeli wykonacie to dzielenie, to się okaże, że to jest równe 6, tylko oczywiście z minusem. I to jest nasz wynik. Następny przykładzik poproszę, niech się przewinie. Co tu za dużo? O, tylko ta liczba, to minus 34,56. No to trzeba po prostu ją dodać do obu stron. I sprawa będzie załatwiona. No nie do końca, ale już prawie. Czyli do prawej dodajemy i do lewej też dodajemy to 34,56. Po lewej się nam ładnie skraca, zostaje 3x. Po prawej stronie natomiast, jak wykonamy sobie to dodawanie, to nam wyjdzie 51,57. Co teraz? Tego mnożenia przez 3 trzeba się pozbyć. Jak? Dzieląc przez 3 oczywiście. Lewą stronę dzielę przez 3 i prawą stronę dzielę przez 3. Tu się trójki skracają, zostaje x po lewej, a po prawej, jeżeli wykonamy dzielenie, to nam wyjdzie dokładnie 17,19. Ładny wynik. Kolejny przykład. O, tym razem ułameczek. Czegoś najpierw pozbywamy? Oczywiście tego mianownika. Mnożąc obie strony przez tenże mianownik. Mnożymy zatem lewa strona i prawa strona. Skraca się po lewej, zostaje x plus 2. No a po prawej, no trójka z piątką się nie skraca, więc trzeba mnożyć. 3 razy 2, 6. Mamy 6 piątych. Oczywiście nie zapominamy o minusie. Czy ja tu czegoś nie zapomniałem? Nie, nie zapomniałem. Czego teraz się będziemy pozbywali? Tej dwójeczki. Ponieważ tu jest plus 2, no to oczywiście my minus 2 od obu stron. No to x plus 2 minus 2 po lewej i minus 6 piątych minus 2 po prawej. Tu się dwójki znoszą, zostaje x. A co mamy po prawej? Minus 6 piątych to jest minus 1 i 1 piąta, minus 2. Czyli to jest minus, przed nawiasem 1 i 1 piąta plus 2. O tak to można zapisać, czyli to jest minus 3 i 1 piąta. I to jest nasz ładny wynik. Przedostatni przykład z tej grupy. No przewijaj się. No, najpierw się pozbywamy postaci ułamkowej dla x-a. Sio kocie, sio, tu mam takiego kota moich córek i on mi przeszkadza, ale już go pogoniłem. Nie zbyt brutalnie, ale skutecznie. Mnożę razy 3 obie strony. No, proszę bardzo, razy. A coś mi się tutaj wzięło i pokićkało, ale już działamy. Zmieniamy. Tak, tu mi się na flamaster przełączyło niechcący. Po lewej stronie mnożę razy 3 i po prawej 3 razy w nawiasie x plus 6. Skraca się nam po lewej, zostaje x, a po prawej wymnożę tutaj sobie 3 razy x to jest 3x, 3 razy 6 to jest 18, czyli mamy 3x plus 18. Cóż teraz musimy zrobić? No musimy się zdecydować, po której stronie ma być x. Tu jest mniej x, bo tylko 1. No to od obu stron odejmuję x.
Mam od lewej odjęty x i od prawej odjęty x. Po lewej stronie zostanie 0, a po prawej 3x odjąć 1, 2x plus 18. Teraz musimy się pozbyć tej 18 towarzyszącej x-owi, odejmując od obu stron 18. Od lewej odejmuję 18 i od prawej odejmuję 18. I cóż mi wychodzi? Po lewej stronie mam minus 18, a po prawej zostaje mi po prostu 2x. Czyli 2 razy x. Co teraz muszę zrobić? Pozbyć się tego mnożenia przez 2. Jak? Dzieląc obie strony przez 2. Podzielmy sobie tu u góry. Minus 18 podzielić przez 2 po lewej i 2x podzielić przez 2. Skracamy. Zostaje x po prawej stronie. 18 przez 2 to jest 9 i oczywiście minus. Wynik gotów. Ostatni przykład z tej części. Czego się tu najpierw pozbędziemy? Tego mnożenia przez 5. Jak? Każdy wie. Dzieląc przez 5 obie strony. Proszę bardzo, dzielimy przez 5 lewą stronę i dzielimy przez 5 prawą stronę. Po lewej zostaje nam po skróceniu piątek 3x plus 2, a po prawej 10 na 5 to jest po prostu 2. Piątki są 2 w dziesiątce. Teraz się pozbędziemy tej dwójeczki, odejmując te 2, nie piątka, tylko 2, od obu stron. Czyli mamy po lewej 3x plus 2 minus 2, po prawej 2 minus 2. Po lewej zostaje 3x, a po prawej 0. Czego się teraz trzeba pozbyć? Chociaż już wiadomo, jaki będzie wynik. Tego 3 razy x, dzieląc obie strony przez 3. Podzielmy 3x przez 3 i 0 przez 3. Tu się skraca, zostaje nam sam x, a 0 przez 3 to jest ile? 0. I to jest nasz wynik. Bardzo przyzwoity i dobry wynik. Tyle na teraz. Pierwsze 12 zadań skończone. Możesz przejść do następnej 12, a ten film już się skończył.